Witam Was, moi drodzy. Hejka, siema. Dziś kolejny film. Dzisiaj taki filmik troszeczkę, jakby to powiedzieć, na luzie, ponieważ my ogólnie nigdy nie robimy sobie jakichś prezentów, takich typowych na urodziny, czy na święta. Nigdy po prostu czegoś takiego nie robiliśmy. Namensdag doen wij ook niet aan. Czy jakieś dzień imieniny, też tego nigdy nie robiliśmy. My czasami sobie zrobimy jakiś prezent tak bez jakiejś po prostu okazji, żeby to tak powiedzieć. Ale w tym roku zrobiliśmy wyjątek. Ja zrobiłem żonie prezent, a żona zrobiła mi prezent. No i są to dosyć takie konkretne prezenty, cośmy sobie zrobili, co żonka już też bardzo dawno chciała. Coś, co ja kiedyś miałem, ale później, że tak powiem, to straciłem przez różne okoliczności, które się wydarzyły. Także znowu to mamy. I dzisiaj po prostu chcieliśmy wam pokazać, co ciekawego teraz tutaj znowu mamy. A żonka była bardzo zadowolona. Zresztą ja też byłem bardzo zadowolony, kiedy zrobiliśmy sobie właśnie taki fajny prezencik, bo jest to coś fajnego. Tak, ale ja szukałam też w Holandii już duży czas, bardzo duży czas. Nigdy nie widziałam tam, albo widziałam i było za duże i też za kosztowne, bo ceny w Holandii są wyższe niż tu w Polsce są. To nie jest żart od mojego strony. No. Ale również tu w Polsce, kiedy prowadziliśmy tu na ten dom, ja szukałam i parę razy widziałam, ale to było za duże na nasz dom. Bo nasz dom, ten pokój, gdzie my żyjemy, to ma całość 24 metry kwadratowe. No. Dla jeden to jest duże, ale to zależy na co ty masz tam w pokoju. Dla innych to jest za małe, każdy ma wybór. To również jest mój wybór. Ja lubię, ja uwielbiam czytać książki. Im starsze te książki są, im lepsze to jest dla mnie, naprawdę. Na czasem ja też widzę inne książki, ale ja orientuję, ja orientuję głównie na holenderski język i niemiecki język i jego strony to jest polski język plus niemiecki język. Mamy parę książki też również na angielski język, na francuski język. Ale ja też potrzebuję czas i ja jestem w stanie czytać książki 250 stron na 3 dni. No. I ja lubię to. To jest dla mnie spokojnie. Ja uczę oczywiście. Ale każda książka zawsze jakieś fajne informacje zawiera. Zawsze. Tak jest. Czasem bywa tak, że się czyta całą książkę i wszystko już wiesz, a tylko 2 zdania w środku zmieniają całkowicie cały ten obraz, bo znowu coś nowego, jakiś nowy punkt cię nakierowują. Ale również nie wszystko, co jest pisane na jakiekolwiek książki, dat geloof ik. Ik geloof niet alles wat er in het boek staat. Nie wszystko też wierzy, po prostu sprawdza też i na sobie. Tak. Dobra, to pokażemy wam, żeby już tego nie przedłużać, jakie prezenty mamy. Będziecie pewnie zdziwieni. I to jest prezencik, który żonka ode mnie dostała, bo cały czas sobie życzyła już takie biurko, żeby coś takiego po prostu dostać. My tu mieliśmy taki mały, zwykły stolik, na którym to wszystko po prostu stało. No i niestety, wiecie jak to bywa na stoliku, wszystko po prostu na tym stoliku leżało, bo nie było żadnych szufladek, żeby coś gdzieś można było schować. Więc po prostu się to wszystko tutaj walało po tym całym stole, wszędzie tego pełno było i był wielki problem z tym wszystkim. Ale co jest bardzo fajnie, każda szufladka ma inny rozmiar. Tak. Idą od najmniejszej do największej. Z drugiej strony też mamy takie szufladki. Środek był oczywiście pusty,
ale tutaj z kolegą, który przyjechał no tutaj pomóc to też postawić od razu, bo wiecie, to nie było tak raz, dwa, trzy, tu jest mały domek i żeby ten stolik tutaj wynieść, to już była tutaj gimnastyka po prostu, żeby tutaj przejść z tym wszystkim. Ale to też było jego plan, tu ten Tak. dwa. I zrobiliśmy jeszcze dwie takie Deski. dodatkowe półki, gdzie by można było laptopy położyć, bo my mamy laptopy po prostu, ona ma swój, ja mam swój, położone tutaj, a tu po prostu mamy dwa monitory, na tym jeden i drugi położony i tak po prostu możemy sobie tutaj z tym pracować. Także zrobiliśmy sobie właśnie jeszcze takie półeczki, to właśnie kolega na to wpadł. I to jest jeszcze zrobione ze stołu, który przywieźliśmy z Holandii dawno temu. Jak żeśmy się przeprowadzali, to mieliśmy wtedy taką przyczepę do koni. I na tej przyczepie do koni żeśmy specjalnie po to kupili, żeby po prostu się przeprowadzić. Wszystko tam od środka powrzucaliśmy. Ona miała 4 opony, jak gdyby. I po drodze nam 2 opony szczeliły na krzyż. Jedna z jednej strony, druga z drugiej strony z przodu. I tak po prostu tutaj tylko na 2 ostatnich oponach dojechaliśmy. Bo ona gdzieś tam stała, to jakiś leżak był za grosze. Kupiliśmy tylko, żeby po prostu się przeprowadzić tutaj z tym wszystkim. A później jakiś sąsiad tutaj sobie zabrał i przerobił sobie na zwykłą przyczepkę. Także takie biurko tutaj mamy. A tutaj, żeby poprawić atmosferę, mamy po prostu takie fajne rzeczy, które robią dźwięk, jak słyszycie, i to długo to słychać. I teraz drugi prezent, który ja dostałem siedząc tutaj. Już go można zauważyć. Tada! Widzicie, co to jest? Ale od drugiej strony jest jeszcze lepiej widoczne. Bo jest widoczne z 2 stron. Po prostu jest tak zrobiony, że można go widzieć stąd, jak tutaj siedzimy. Że tutaj no może go trochę słabo widać teraz. Ale zaraz przejdziemy na drugą stronę, to wam lepiej pokażę. Tak jak sobie siedzę, to po prostu mam taki widok mniej więcej tutaj. Między tym mogę sobie popatrzeć do środka. Także jest to już dość fajne. Ale przejdę z drugiej strony i pokażę wam, tam lepiej widać, bo tu jest po prostu tył. A tutaj mamy przód. Jak widzicie, zapalony akwarysta od dziecka, który pierwszym razem w pokoju miał już dookoła, jeszcze w Gliwicach jak mieszkałem, miałem dookoła po prostu wszędzie akwariumy w swoim pokoju stać. Później jak żeśmy się tutaj wprowadzili, to w pewnym momencie miałem tutaj 13 akwariów. Też stało ich wszędzie pełno dookoła. Wtedy jeszcze nie było szaf za bardzo tutaj w domu, także wszędzie stały tutaj też akwariumy. No później przez po prostu różne losy musiałem to zlikwidować. A teraz żonka mówi, ja mam do ciebie prezent. Możesz sobie akwarium postawić. Nazbierała gdzieś tam jakieś zaskórniaki przez długi czas. I dała mi to na akwarium. A ja nazbierałem jej przez cały rok, żeby jej to biurko kupić. Sobie co miesiąc odkładałem troszeczkę. I obydwaj mieliśmy ten sam plan, żeby po prostu coś takiego zrobić. Tylko ona mnie zaskoczyła, a ja ją zaskoczyłem. Także fajnie to wyszło po prostu. I mamy właśnie takie fajne akwarium. Obsadziłem sobie. No obsada jest tutaj przeraka, bo są i neonki, są i tetry, jest parę molinezji, rozbora klinowa, danio tutaj mamy w środku też. Teraz już to wszystko jest na LEDach, za moich czasów jeszcze były świetlówki, teraz już wszystko jest na LEDach i na LEDach jest fajna taka opcja nocna, to wam zaraz pokażę. I dlaczego właśnie też taką obsadę wybrałem, bo na tych LEDach daje to w nocy całkiem inny efekt. Ponieważ jest tutaj nocne światło jeszcze teraz, których kiedyś po prostu nie było takich bajerów. Że są i kirysy, są i glonojady, są i mułojady. Są i nawet takie ciekawostki jak coś takiego. To jest podobne do glonojada, ale to nie jest glonojad, to jest z ich rodziny pochodzi. Czekaj, jak on się nazywał? Laticardia chyba jakoś tak. I on się zakopuje po prostu w piasku i tyle go widać przez cały dzień. Gdzieś tam później jak się robi półmrok, to wychodzi. No i wszystko to tutaj fajnie ze sobą współgra. Nawet są i małe pielęgniczki. One z reguły no nie są zbyt towarzyskie do innych ryb, nie powinno się ich trzymać. Ale absolutnie tutaj nie widzę, żeby ich się tutaj coś z nimi działo, żeby gdzieś coś tego. Są bardzo przyjazne.
Skalary oczywiście też są w środku. No, obsada roślinek jest też dość spora. Są i kirysy, bocje też tam są w tym wszystkim. Kirysy przeróżne, są i ślimaki, ampularie tak zwane, gdzie słyszałem, że już są ponoć zabronione, bo w Hiszpanii zjadają pola ryżowe. A co mnie to interesuje? W ogóle co w Hiszpanii robią pola ryżowe? Gdzie taka susza jest w tym kraju? To trzeba upaść na głowę, żeby tam pola ryżowe robić w takim suchym kraju. No i tak to tutaj sobie wszystko to pływa. Przełącz, żonko, jak możesz, wyłącz te światła. Widzicie już różnicę teraz? A wszystkie trzy musisz wyłączyć. Tak, rozumiem. Ale całkiem wyłączyć. Bo tu można sobie sterować. O, i teraz mamy tutaj jedno nocne światło, czerwone. Tylko jeszcze tutaj mam lampę nad sufitem i trochę efekt psuje. Bo to by trzeba było powyłączać. Albo wyłączymy, momencik. Dobra, mamy to teraz wyłączone. I tu mamy pilot do tego, po prostu. I tu można sobie zmieniać kolory, jakie byśmy nie chcieli. Ale ja zostawiam na noc zawsze na jednym, a to jest ten kolor. To jest typowe nocne oświetlenie, które imituje po prostu jak gdyby księżyc w nocy. I jak tutaj teraz widzicie, te tetry neonowe się świecą. To ta kamera tego nie oddaje dokładnie, jak tutaj byśmy pod tym siedzieli. I u góry mamy danio, też neonowe, które w nocy się świecą pod tym światłem. One się świecą tak, jakby były fluorescencyjne. I po prostu dają taki efekt, jak gdyby, no, że coś się świeci po prostu w tym akwarium. Bo ogólnie ono jest ciemne. To na kamerze trochę ciężko mi to oddać tutaj. Ale taki jest efekt, że w nocy po prostu te rybki się wszystkie świecą. Oczywiście neonki też mają te paski pręgowane, które się świecą. I też to robi jakiś fajny efekt tutaj w tym. Dobra, włączmy normalne światełko. Możesz to włączyć wszystkie trzy, żono, z powrotem. Bo to są trzy przyciski, które tutaj mamy. Wszystkie trzy, jak są włączone, to jest pełne dzienne oświetlenie, tak jakby było w środku dnia po prostu. Ogólnie nie powinno się im tak zmieniać w ciągu dnia gwałtownie światła, bo się wyłącza jedna lampa, za pół godziny druga lampa, a później gdzieś tam do godziny wyłączam ostatnią lampę i zostawiam na tym niebieskim już wieczorem. To tak stymuluje im naturalny cykl po prostu jak gdyby dnia, że słońce już zachodzi, jest go coraz mniej i tak dalej, i tak dalej. Także jest to wszystko już super. O, tutaj mamy otwarcie. Widzicie, to wszystko na LEDach jest zrobione. I tutaj szafki oczywiście też jest oryginalna. I to jeszcze tylko co chciałem powiedzieć, zanim ktoś się zapyta. Całość jest napędzana Aqua Elem Ultramaxem 2000, ponieważ to jest serce po prostu każdego akwarium. I z mojego doświadczenia, powiem wam, nie sprawdzają się żadne turbiny, ponieważ jest tym masa zabawy, trzeba co chwilę to czyścić i non stop trzeba tam ingerować w to. Filtr kubełkowy i to jest naprawdę bardzo duży, bo jak widzicie, to jest ten największy z ich modeli, który jest. I ta pompa jest naprawdę super cichutka. W ogóle tego akwarium nie słychać. Tutaj można śmiało przy tym spać. To, co słyszycie tutaj obok, to nie jest akwarium. To wam pokażę, co teraz słyszycie, co tak szumi. To jest po prostu stacja zasilania, która się ładuje teraz, bo dzisiaj mam akurat słoneczny dzień i wchodzi 143 W, a na wejściu mamy 17 i ona tak po prostu huczy. Ten model tak ma, to jest z Okitela i ten wentylator po prostu cały czas sobie tak huczy, także to nie jest od akwarium. To za chwilę ucichnie, jak słońce zajdzie, to on się znowu wyłączy, ten wentylator, bo teraz on się tutaj chłodzi i dlatego po prostu to tak szumi. Ale my się już do niego przyzwyczailiśmy, że on po prostu tak ma i tak sobie lubi poszumieć. No, także, no tylko jak pobieracie z niego prąd, to też się ten wentylator będzie włączać, też wam będzie szumieć. Także ta stacja, jeżeli zależy wam na ciszy w kamperze czy coś, no to może nie będzie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o to, to już chyba Fossiboty będą lepsze. Bo ta rzeczywiście, no słychać ten wentylator cały czas, także to nie od akwarium. On śmiało to tutaj sobie napędza, ma fajną funkcję, bo ma w środku prefiltr tak zwany.
Czyli nie trzeba całego kubełka otwierać, tylko otwierasz sobie z przodu tamtą klapeczkę i masz taką jedną specjalną gąbkę, którą się czyści, jakby on zaczął się zapychać. Ale na razie no śmiga to wszystko tak jak ma być i akwarium no jeszcze jest w fazie adaptacji, nie? Ponieważ to jeszcze nawet 2 tygodnie nie minęły, odkąd ono tutaj stoi, bo tak naprawdę no to praktycznie dzień przed Wigilią stawiałem akwarium, nie? Jeszcze w Wigilię też dalej robiłem, także no wszyscy świętowali, a ja siedziałem z rękawami pełnymi w wodzie i po prostu tutaj wszystko stawialiśmy i robiliśmy, także Wigilia spędziłem przy budowie akwarium, ale fajnie, dla mnie to coś nowego, lubię takie zabawy, także wszystko super, wszystko fajnie. Cały zestaw został przeze mnie zakupiony w tym sklepie po prostu, czyli pawik.pl. Oni mają w Rzeszowie na Leska 2. Mają też w Głogowie i w Strzyżowie. Tam jeszcze nie byłem w tych dwóch, ale tutaj już wszystko tutaj po prostu u nich zakupiliśmy. I nie jest to film sponsorowany, ponieważ ten pan nawet nie wie, że go tutaj nagrywam, ale czemu to nagrywam i polecam, ponieważ widzę, że ten pan jest naprawdę akwarystą z serca. To nie jest ktoś, kto tylko ma sklep, który tam coś prowadzi, ale jest naprawdę wielkim zamiłowaniem. Tą pasję ma, jeżeli chodzi też o akwarystykę. Ponieważ kiedy się z nim rozmawia, to wiemy od razu, że on ma pojęcie o tych rybach. Zresztą sam w domu mówi, ma cały pokój też pełny akwariów, cały czas jeszcze ciągle coś tam dostawia. Także u niego nie ma końca z tymi akwariumami i cały czas po prostu coś tam u niego przybywa. Podobnie zresztą jak u większości akwarystów, jeżeli ktoś się z tym bawił, to wie, że to po prostu będzie dochodzić i będzie dochodzić i będzie dochodzić. To tak po prostu już jest taka choroba, można to tak nazwać. Tak to jest tak samo, kiedy ludzie lubią koński arabski. Ten choroba jest arabites. Ale ja nigdy nie miałem koń arabski. I ja nie chcę mieć już 0 konie tu u nas, bo w naszym ogród jest teraz tak skonstruowane. Ja mam plan do ciebie. Jak założymy akwarium morskie, to mogę ci koniki morskie kupić. A koniki morskie. Będziesz sobie je hodować. Tak, ale tam też jest żart. Holenderski język. Co to jest? Wat is eigenlijk een zeepaardje? Co to jest konik morski? Een paardenembryo wat het vertikte om verder te groeien. O, embrion konia, który nie chciał po prostu dalej żyć jako koń i został konikiem morskim. Taki żart. No troszeczkę próbowałem to przetłumaczyć, bo to ciężkie do przetłumaczenia. Ale się udało. Ten ludzie, którzy znają holenderski język, oni rozumieją doskonale, o co chodzi. No dobrze, co jeszcze chciałem powiedzieć o tym sklepie, ponieważ to jest jedna bardzo ważna uwaga do tego sklepu zoologicznego, właśnie który wam pokazałem. Mają bardzo ciekawy wybór ryb. Nie są to ryby spotykane, które po prostu pójdziesz do pierwszej lepszej sieciówki i je znajdziesz. Bo ja tam naprawdę znalazłem bardzo fajne rzeczy. Nie wszystkie jestem wam w stanie pokazać, bo większość się po prostu pochowała, ale jest też na przykład i mruk nilowy, mamy plekostomusy z tych specjalnych rodzajów, z tych elek różnych. Też tutaj jest ich parę w środku, są takie fajne. Jeden wygląda jak zebra, drugi ma czarne, jakby pomarańczowe pasy na sobie. Tego długiego, co wam pokazałem, też tam jest. Mamy kraba wodnego też jeszcze. Także biega tutaj krab wodny cały czas, który nie musi wychodzić na powierzchnię. Może cały czas być w wodzie. Co tam jeszcze ciekawego było? Krewetki? No parę krewetek też jest filtrujących, ale krewetki już w większości idzie kupić. Są też takie babki się tak zwane, też bardzo ciekawa ryba, ale nie takie babki zwykłe, chociaż nawet chyba tam jest krewetka czy nie? Nie, to nie jest krewetka, myślałem. Ale czekaj, o tą babkę mi chodzi, która tutaj po ślimaku teraz tańcuje. To jest taka dosyć ciekawa też ryba, która no, ma dość ciekawe wybarwienie, też rzadko spotykana, ona dość często jest. Są zbrojniki też wieleniaste, czyli tak zwane glonojady, byle co tutaj po prostu jest w środku. Także no ciężko mi to wszystko uchwycić. Jest i piskorek gdzieś tam,
tutaj skorupka od krabia została, bo krab już się wyskorupkował, jak to się mówi. I gdzieś tam teraz biega dalej. Także jeżeli chodzi o takie różne fajne okazy, to warto tam sobie zajrzeć. To mogę na pewno polecić, bo ma naprawdę bardzo fajne ryby. Chyba widzę zbrojnika teraz tego właśnie. Tylko czy mi się go uda złapać. Jest tam między tymi roślinkami. O, widzicie tam co się rusza? To jest właśnie ten taki jak zebra, ale on ma takie pasy jakby w pomarańcz wpadające. No lepiej wam go nie złapię, bo musiał go tam ścigać. Ale jest tam po prostu między tym. I tam po prostu sobie buszuje, bo on lubi cień i dopiero wieczorem jest bardziej aktywny, wtedy wychodzi. Dobrze, moi drodzy, taki filmik na dziś z podwodnego życia, ze zmian w naszym domu, nowe biurko. Oczywiście tam, gdzie stoi akwarium, stało troszeczkę inne biurko i to trzeba było wytransportować. To tam stało. To biurko tam stało i które trzeba było wytransportować stamtąd oczywiście. Także przenieśliśmy je na tą stronę teraz i teraz sobie stoi tam, bo inaczej się po prostu nie dało. To biurko też z Holandii przywieźliśmy kiedyś dawno temu. Tak. I też tu po prostu z nami jest. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, co chcieliśmy wam powiedzieć dzisiaj. Oczywiście życzymy wam szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy od tego, który był. Jak zawsze, bo ten rok no to był taki troszeczkę taki średni. Wiele przeciwieństw losu żeśmy spotkali po drodze. Ale no cóż, a szczególnie w podróżach mieliśmy w tym roku masę pecha. Jak nigdy. Ale dla nas to również jest lekcja. Wszystko ma... Zbierajmy na przykład jeden zet do jedzenia. Het kan goed zijn, het kan slecht zijn. Het ligt aan de hoeveelheid die we Może ervan być gebruiken. dobre, może być źle, zależy od ilości. No Tak. i też lekcja przede wszystkim słuchać swojego przeczucia, bo nasze przeczucie nam mówiło, że ten rok to nie był dobry, żeby gdzieś wyjeżdżać. Tak. Ale i tak po prostu no musieliśmy zrobić, co musieliśmy zrobić, więc tak ciężkim sercem i z takim już przeczuciem, żeśmy wyjechali. No i to przeczucie się sprawdziło w 100%, jak obserwowaliście, jak widzieliście, jak to się potem skończyło wszystko. Tak jest. Także szczęśliwego nowego roku. De allerbeste wensen voor het komende jaar en ook voor alle jaren die erop gaan volgen. Luister naar jullie intuïtie. Geef gehoor aan jullie instinct. En jullie weten zelf wel wat de daadwerkelijke waarheid is en wat de gebeurtenissen in de wereld te maken hebben. Luister naar jullie gevoel, dat is het belangrijkste. Także mówi wszystkiego wam dobrego na ten nowy rok i na wszystkie następne lata. Słuchajcie swojej intuicji, swojego przeczucia i po prostu zapomniałem, co dalej powiedziałeś. Za dużo tego naraz było. Wy czujecie, co jest prawda. Tak. Także widzimy się w przyszłym roku. Trzymajcie się. Hej!